Witam, witam. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam sweter dla psa, rozmiar średni, na drutach, wzorem warkocza i ryżem. Oczywiście użyłam tutaj również wzór ściągacza podwójnego. Sweter ten jest zrobiony z kapturem. Uwzględniony ma otwór na smycz, mankiety wokół łap przednich i golf zrobiony również ściągaczem, tak jak mankiety. Szczegółowe rozmiary podaję tutaj na tym schemacie do tego konkretnego swetra. Materiały to włóczka wełna 100%, na 50 gramach 100 metrów. Użyłam tutaj 200 g włóczki i drutów numer 3 mm do robienia ściągacza i 4 mm do wzoru właściwego. Zaczynamy. Na podwójne druty nabieram 100 oczek. Będę tu przerabiać ściągacz. I na okrągło teraz będę przerabiać 2 oczka prawe, 2 oczka lewe i to powtarzam. Tak się utworzy mi ściągacz na szyję, z tym, że wbijam się w nitkę dolną, gdyż robiąc na okrągło będę miała oczka prawe, wbijając się od dołu w nitkę, przekręcone. Przerabiam ściągaczem na wysokość 10 cm. Przerobiłam 10 cm ściągacza podwójnego. To jest 21 rzędów. Teraz zacznę przechodzić do wzoru właściwego. Z tym, że ja będę chciała zrobić tutaj jeszcze w tym swetrze kaptur i by sobie ułatwić dołączenie kaptura, przerobię teraz cały rząd na lewo. Jeżeli nie planuję robić swetra z kapturem, mogę ominąć ten rząd. Przechodzę teraz do wzoru właściwego, ale zmienię też sobie druty na dłuższe. Zahaczę tu, żeby mi nie hałasowały. Na razie znacznik niech poczeka. I przechodzę do wzoru właściwego. Zaczynam od 2 oczek lewych. Raz, 2, 8 oczek prawych na warkocz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 13 oczek ryżem. Tu zaczynam od prawego, drugi lewy i przerabiam na zmianę po jednym. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 kończę na prawym. To jest mój element, który będę powtarzać na okręgu. Pierwszy warkocz, nazwijmy, jest na łopatce. Drugi warkocz, który w tej chwili będę robić, jest na środku pleców. Tutaj chcę też zrobić przy tym drugim warkoczu otwór na smycz. W tym celu powtarzam drugi element z tym małym wyjątkiem. Robię 2 oczka lewe, 2 oczka prawe, zamykam 4 oczka po środku. Raz, 2, 3, 4 i liczę to jako jedno plus drugie prawe. To jest miejsce na warkocz, 2 oczka lewe i 13 oczek ryżem, zaczynając od prawego. Raz, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 kończę na prawym. To jest mój drugi element. Teraz powtarzam, tak jak robiłam pierwszy element, jeszcze 2 pozostałe na okręgu. Rząd drugi wzoru właściwego to przerabianie dokładnie tak jak schodzą z drutu. Każde oczko lewe nad lewym, a prawe nad prawym. Przerabiając w tym rzędzie, kiedy dochodzę do miejsca, gdzie mam otwór, to tu nabieram 4 oczka dodatkowe. I dalej przerabiam tak jak schodzą z drutu. Rząd trzeci wzoru właściwego przerabiam 2 oczka lewe, 8 oczek prawych warkocza, 2 oczka lewe i zmianę na wzorze ryżu. Tą zmianę przeprowadzam co drugi rząd i przerabiam teraz nad prawymi lewe, a nad lewymi prawe. Przerobiłam 13 oczek, kończąc na oczku lewym i dalej powtarzam. 2 lewe, 8 prawych, również te, które zrobiłam narzut nad otworem. Dwa lewe i 13 ryżem, zmieniając, zaczynając od lewego i zmieniając przerobienie oczek. Powtarzam jeszcze 2 razy ten element na okręgu. Rząd czwarty, tak jak każdy następny parzysty, przerabiam tak jak schodzą z drutu, czyli później 6, 8, 14, 20. Wszystkie parzyste. Rząd piąty zaczynam 2 lewe i w tym miejscu zacznę przeplatać warkocz. Warkocz mam z 8 oczek, dzielę na pół. Wszystkie moje warkocze będą splecione w lewą stronę. Zaczynam od 5 oczka od dołu, przerabiam na prawo, zostawiam na drucie 6, 7 i 8. To samo, wszystkie zostają na drucie. Przesuwam sobie bliżej drut czubka i przerabiam pierwsze na prawo. Zdejmuję z drutu, drugie na prawo. Tu robi się to dosyć ciasno. Trzecie na prawo. I ostatni, czwarty, który jest najciaśniej, też na prawo i ściągam wszystkie. Mam przerobiony splot warkocza. I dalej 2 lewe. Zmiana wzoru ryżu. Zaczynam teraz od prawego, 13 oczek. Kończę prawym. Mam zrobiony jeden element. I teraz powtarzam dokładnie to samo. 2 lewe, przepleciony warkocz. Zaczynam od 5. Przerabiam do 8 na prawo od dołu.
Przerabiam pierwsze 4, ściągając z drutu. Proponuję, by przy słowie powtarzam zatrzymać film, gdyż w tym momencie będę umieszczać u góry opis elementu do powtórzenia, który wcześniej omówiłam. Zostały mi jeszcze 2 elementy takie. Rząd 7. Przerabiam wzór warkocza, tak jak schodzi z drutu, przez 8 rzędów. Tu w tej chwili to jest 3. mój rząd od splotu, a oczywiście wzór ryżu przerabiam tradycyjnie, zmieniając oczka co drugi rząd. Mam przerobione od przekręcenia warkocza 8 rzędów. Liczę w taki sposób. Tu na łączeniu warkocza, gdzie było przeplecenie, tworzy się pod spodem otwór. Wkładam palec w ten otwór i nitki, które mi się tworzą tutaj na kancie warkocza, liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oznacza, że mam przerobione 8 rzędów i jest czas na następne przełożenie warkocza. Przerobiłam 2 oczka lewe i powtarzam dokładnie to samo, co robiłam w tym miejscu, czyli od 5 przerabiam na prawo, oczka od dołu, a następnie pierwsze, drugie, trzecie i 4. I ściągam wszystko. I dalej przerabiam według wzoru. Przerabiam ten rząd i następny, a następnie po przerobieniu 7 cm od ściągacza zacznę robić otwory na łapy. Rząd 15 przerabiam tak, jak schodzi z drutu. Rząd 16 jest to 4. rząd parzysty po przełożeniu warkocza. Ważne, żeby było właśnie w parzystym rzędzie. Zacznę robić otwory na łapy. W tym celu przerabiam 65 oczek w sumie, czyli 2 pełne elementy plus do momentu, kiedy z 3. elementu przerobię tylko warkocz. Jestem w tym momencie po przerobieniu 3. warkocza. Został mi 1 na środku brzucha i w tej chwili po warkoczu 2 lewe przerobiłam tradycyjnie i w miejscu, gdzie się zaczyna wzór ryżem, zamykam 11 oczek. 1, 2, dosyć luźno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To jest liczone teraz to ostatnie oczko jako pierwsze, czyli przerabiam jeszcze drugie, tak jak schodzi z drutu. 2 lewe, 8 oczek prawych warkocza, 2 lewe i wzór ryżu przerabiam tak jak schodzą z drutu 2 pierwsze oczka, a następnie zamykam 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ściągam znacznik, bo będzie mi spadał.
i 11 przerabiam jako lewe, gdyż to już będzie oczko liczone do następnego rzędu. Mam zrobione otwory i przerabiam dalej plecy, oczko brzegowe i przerabiam rząd nieparzysty, czyli tradycyjnie tak jak schodzi z drutu, plus zmiana oczek na ściegu z ryżem, a rząd parzysty po odwróceniu, tu się nic nie zmienia, mimo że robię na lewej stronie, robię tak jak oczka schodzą z drutu. To samo zrobię z brzuchem, z tym, że w momencie, kiedy robię na prawej stronie, na brzuchu, kiedy będę dołączać nitkę, to będę dołączać właśnie z tej strony, gdzie przerabiam oczka na prawej stronie. Zrobię to od razu, by zademonstrować, a nie przedłużać filmu. Jest to mój czwarty, teraz robię nieparzysty, piąty rząd i chronologicznie zachowa mi się kolejność, że wracając, teraz odwracając w drugą stronę, również będę przerabiać tak jak schodzi mi z drutu. Obydwa te elementy pleców i brzucha przerabiam na tą samą wysokość. Przerobiłam 12 rzędów, 6 cm. Ja lubię liczyć, kiedy przerabiam wzorem warkocza, sploty warkoczy. Tu w tym momencie przeplotłam po 2 rzędach raz, w międzyczasie drugi raz i po drugim splocie 2 rzędy są przerobione. Zacznę teraz zamykać otwory na łapy. Otwory są dosyć duże, gdyż przy robieniu sweterków łapa może haczyć i wolę zrobić obrobienie luźniejsze. Przerabiam tradycyjnie rząd nieparzysty, czyli tu element warkocza nad wzorem z ryżu zmieniam oczka, dorobiłam do warkocza, jestem przy pierwszym otworze i w tej chwili nabieram 11 zredukowanych oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i przerabiam wzór dalej, czyli ściek ryżem, tu by mi wyszło w tej chwili prawe, lewe, 2 lewe przy warkoczu i prawe oczka warkocza, dwa lewe, lewy, prawy ryżem i nabieram 11 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nad drugim otworem. I tu jest mój początek wzoru, więc z powrotem wraca znacznik. 2 oczka lewe i
przerabiam rząd parzysty, tak jak schodzi z drutu. Kiedy dojdę w tym rzędzie parzystym do miejsca, gdzie były narzuty, to są moje 2 lewe przy warkoczu, i zaczynam od oczka lewego przerabiać ryżem. Raz, prawe 2, lewe 3, 4, 5, prawe 6, 7, prawe 8, lewe 9, 10, 11, mam lewe, prawe nad prawym i 13 lewe nad lewym i dalej przerabiam tak jak schodzą z drutu. Tak samo przerabiam nad lewym otworem, z tym, że tutaj mam ułatwioną sprawę, bo po warkoczu 2 lewe i mam lewe oczko ścieku ryżowego, prawe i kontynuuję lewe, prawe, lewe, prawe i normalnym trybem przerabiam rząd nieparzysty, a że jeszcze nie jest to mój rząd do przeplatania warkocza, pamiętam tylko o wzorze ryżowym. Przerabiam w ten sposób aż do miejsca, gdzie będę chciała mieć już rozwidlenie na podbrzusze, czyli 24 cm od ściągacza. Przerabiam rząd parzysty, jak widać 4 po splocie. Robię w tej chwili aż do momentu 4 warkocza, który znajduje się na brzuchu. Mam 24 cm od ściągacza do miejsca, w którym w tej chwili jestem. Przerobiłam 8 splotów warkocza. I w tym momencie jestem w 3. rzędzie po przełożeniu warkocza. Ostatni warkocz w robótce na brzuchu przerabiam do połowy 4 prawe oczka i tu w tej chwili dzielam robótkę na pół. Będzie tu luka na podbrzusze. Zawracam i przerabiam tak jak schodzą z drutu. I jest to parzysty rząd robótki. Dochodzę do znacznika, który już w tej chwili ściągam, gdyż nie będzie mi przydatny w tym miejscu, bo miejsce początku się zmieniło. Wyjątkowo też zmieniam tutaj oczka z lewej strony nad przerabianym ryżem, gdyż za długi byłby element i za bardzo rzucałby się w oczy. Tak więc po 2 prawych zaczynam od prawego, lewego i przerabiam ryżem 13 oczek. Dochodzę do 2 prawych i przerabiam dalej tak jak schodzą z drutu, aż do momentu przerobienia 3 oczek lewych. Tu jest środek warkocza na brzuchu. Ponownie zawracam. Nie przerabiam tu dalej, tylko nawracam i zacznę równocześnie redukcję, by ramiona warkocza się rozszerzały. Przerabiam teraz brzegowe i 2 prawe, 1 lewe i redukuję oczkiem lewym, przerabiając 2 oczka razem na lewo.
Następnie zmieniam oczka na ryżu i dalej przerabiam już tak, jak nakazuje mi wzór właściwy. Piąty, w tej chwili przerabiany rząd po splocie warkocza. Dochodząc z powrotem do miejsca warkocza na brzuchu, gdzie tu już sobie powiesiłam znacznik, w momencie, kiedy kończę wzór ryżem, ostatnie oczko plus pierwsze oczko lewego przerabiam razem i dodatkowo jedno lewe plus 4 oczka warkocza. Zawracam i przerabiam cały rząd, tak jak schodzi z drutu. Teraz po prawej stronie wszystkie oczka, które są ryżem po rozdwojonym warkoczu, będę pojedynczo w co drugim rzędzie, czyli w każdym prawym, redukować. W piątym oczku od początku, przerabiając 2, i w piątym oczku od końca, przerabiając 2. Do momentu, aż dojdę do tych 2 oczek. Przerabiam dalej i przerabiam piąte od końca. Tak jak mówiłam, na lewo, lewe i 4 prawe. Aż do... Mam przerobioną całą redukcję 13 oczek, które przerabiałam ryżem od strony brzucha. W tej chwili będę przesuwać to ramię warkocza na zakończenie na plecy. W tym celu ściągam jedno oczko prawe, 3 zostawiam na drucie, 3 oczka przerabiam razem jako prawe, a następnie ściągam z drutu i przerabiam 3 prawe pierwsze i zdejmuję redukcję. Mam w tej chwili 2 na początku i 3 z drutu. Przerabiam dalej. Tradycyjnie, tak jak rząd nieparzysty, zachowując chronologię. I teraz następną redukcję robię jedno oczko lewe, redukuję z lewym oczkiem drugie i to samo zrobię po tej stronie warkocza, czyli przerabiam rząd, zmieniając oczka na ryżu, aż przerobię do przedostatniego. Zostałby mi oczko, które miałabym przerobić na prawo, ale 2 przerabiam na lewo i ostatnie na lewo. Przerabiam warkocz. Następnie jestem przy środkowym warkoczu na plecach. To samo robię z tej strony. Jedno lewe, 2 razem na lewo. Przerabiam 11 środkowych ryżem, zmieniając oczka aż do przedostatniego. I gdy zostaną mi 3 lewe, 2 przerabiam razem i ostatnie na lewo. I ponownie prawe oczka warkocza.
jedno na lewo, 3 oczka, raz na prawo, 2, 3, żeby sobie pomóc, ściągam 3 pierwsze oczka, ściągam te przerobione, zakładam z powrotem i przerobię je teraz na prawo razem. I ostatnie oczko. Odwracam i przerabiam tak, jak schodzą z drutu. Następny rząd przerabiam pierwsze 2 oczka razem jako brzegowe, a następnie od dołu 3 oczka wbijam i przerabiam razem. I teraz pierwsze, drugie i trzecie ściągam wszystko z drutu. Oczka prawe 6 razy, oczko lewe i redukcja na lewo. Ryżem zmieniam i przerabiam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i przerabiam 2 razem na lewo i lewe. Ponownie przerabiam prawymi warkocz, lewy plus redukcja 2 razem, 9 ponownie ryżem, redukcja na lewo i lewe, 6 prawych, 3, 4, 5, 6. Następnie przerabiam 4., 5., 6 od góry. By sobie pomóc, ściągam raz, 2 i trzecie bez przerobienia, ściągam wszystkie oczka, nitkę mam tu z przodu i nakładam 3 nieprzerobione z powrotem, nitka na tył i przerabiam razem 3 i ostatnie też razem 2 na prawo. Przerabiam tak, jak schodzi z drutu. Następny rząd. 2 przerabiam razem. 4., 5. i 6 przekuwam i przerabiam razem, a następnie pojedynczo 1., 2. i 3 ściągam z drutu. 3 prawe, 1 lewy i redukcja, 7 ryżem, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, redukcja na lewo i lewy. Przekładam teraz warkocz, to jest środkowy warkocz, i z drugiej strony lewy i redukcja na lewo, 7 ryżem, raz, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Tu przy tej redukcji tak się składa, że zaczynam i kończę lewym. 2 na lewo i lewy. 3 prawe. Przerabiam 3. Raz od 4, 5 i 6. Zdejmuję sobie pierwsze 3, gdyż tutaj jest mi ciężko to przerobić w taki sposób. Zdejmuję, trzymając jeszcze nitkę z przodu. Z powrotem zakładam zdjęte z drutu, nieprzerobione. Nitka do tyłu, przerabiam 3 na prawo razem i 2 ostatnie też razem. Na ten moment linia kończąca wygląda w ten sposób. Powtarzam następne rzędy w taki sam sposób, jak teraz robię, redukując w tych samych miejscach i przeplatając, pamiętając o zmianie ryżu, a również przerabiając na powrocie tak, jak schodzi z drutu. Do momentu, aż na drucie będę miała 18 oczek. Został mi już taki odcinek. Po 5 oczek i po bokach i środkowy warkocz. Przerabiam 2 razem. Następnie od dołu przewlekam 3 i przerabiam razem. I pierwszy pojedynczo, drugi i trzeci. Ściągam wszystkie. 2 środkowe na prawo. Dalej przeplatam 4 pojedynczo, 5 i 6. Ściągam 3 pierwsze bez przerobienia z drutu, ściągam przerobione, wkładam je z powrotem na drut, przekładam i przerabiam razem 3 i przerabiam 2. Lewy jak schodzi z drutu. Mam 12 oczek, przerabiam pierwsze 2 na prawo, następnie od dołu zostawiam 4 oczka, od dołu przerabiam 5, 6, 7, 8 i pierwsze ściągam, drugie ściągam, trzecie ściągam, czwarte zdejmuję resztę przerobionych i ostatnie 2 na prawo. Po lewej stronie przerabiam prawymi oczkami. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zamykam po lewej stronie prawymi oczkami. Tu na końcu ten kawałek, który tak odstaje, przyszyję do tej krawędzi, by moje zakończenie wyglądało w ten sposób. Według potrzeby tu mogę dorobić jeszcze łańcuszek lub dołączyć sznureczek, by zakładać sweterek, zaczepiać na ogon. Tak wygląda
od dołu. Teraz zostaje mi jeszcze przerobienie mankietów wokół otworów na łapy oraz dorobienie kaptura. Drutem 3 mm nabieram w koło łap oczka, przerabiając w każdym oczku. Raz, dwa, trzy. Przy okazji początkową nitkę obkręcam za każdym razem, skując ją. 4. W taki sposób zbiorę wszystkie oczka w koło. 7. Nabrałam 38 oczek. Potrzebuję podzielnych oczek przez 4, czyli 2 oczka zredukuję, tak by było 36 oczek i bym mogła przerabiać wzór ściągacza, który się składa z 4 oczek. Zredukuję po jednym oczku na tym rogu i na tym rogu. Tu założę sobie znacznik na mój początek i zaczynam. 2 prawe. Pamiętam, by przyciągać nitkę, by nie było za dużych luk. I 2 lewe. I to powtarzam. 2 prawe, 2 lewe. Jestem na narożniku. Zrobię pierwsze razem 2 na prawo. To będzie pierwsza moja redukcja. I drugie na prawo i 2 lewe. I dalej robię według Będąc wzoru. Na następnym narożniku ponownie redukuję oczkiem prawym. 2 prawe, 2 lewe. 2 prawe i kończę 2 lewymi. Przerabiam w taki sposób, tak jak schodzą z drutu w tej chwili, na długość, jaką sobie wymagam. Krótsze, dłuższe, tyle, ile chcę. Przerobiłam na wysokość 20 rzędów. To jest 8,5 cm. Teraz będę zakończać. Ściągam znacznik i oczka na prawo będę zamykać na prawo, a oczka lewe będę zamykać na lewo. Tak wygląda zakończenie. I mam 2 nogawki. Oczywiście nitka jest do zamaskowania, a ja w tej chwili zacznę kaptur. Drutami 4,5 zacznę nabierać z linii, gdzie przerabiałam na lewo. Nabieranie robię od dołu, tu gdzie mam warkocz, między łapami. Początek rzędu jest w 5. oczku tego warkocza. Wbijam się tylko w dolne oczka od lewych oczek tego rzędu i przerabiam tak, aż dojdę ponownie do miejsca warkocza i przerobię 4 oczka nad prawymi. Nabierając prawidłowo, trafiając w każdą
nitkę. W momencie, kiedy mam 25 oczek nabranych, powinnam być nad 4 pierwszymi oczkami warkocza. Nabieram następne 25 oczek i również powinnam się znaleźć w połowie warkocza. W tej następnej turze, kiedy dochodzę do otworu, gdy mam nawleczone 23 oczka, nabieram 4 dodatkowe na drut. Utworzy mi to otwór i z tej strony, i z tej strony kaptura. W tym momencie 2 nabrane liczę jako następne 25, czyli 50. Mam nabrane 2 pierwsze z następnej tury. Wbijam się w początek, czyli mam trzecie i następny to jest czwarte i nabieram dalej. Mam nabrane na okręgu w tej chwili 100 oczek. Będę przerabiać tam i z powrotem. Będę przerabiać warkocz na początku i na końcu, a pozostałe oczka będę robić ryżem. Obracam na lewą stronę, oczko brzegowe, 2 oczka prawe, 8 oczek lewych na warkocz, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 prawe. Mam w tej chwili 13 oczek przerobionych. To samo będę miała z drugiej strony. 74 oczka w tej chwili przerabiam ryżem, zaczynając od prawego. Prawy, lewy, prawy, lewy. Nad oczkami nabranymi przerabiam również lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy i dalej. Mam do brzegu w tej chwili 13 oczek. Przerabiam teraz 2 prawe, 8 lewych, 8, 2 prawe i ostatni również przerabiam na prawo. Nawracam. 3 oczka lewe, 8 prawych, 2 lewe i teraz robię zmianę na ryżu, nad prawym lewy, nad lewym prawy. I dochodząc do miejsca, gdzie jest warkocz, przerabiam 2 oczka lewe, 8 prawych, tak jak schodząc z drutu. I 3 lewe na końcu. Już znacznik mogę sobie odłożyć, gdyż widoczne stało się rozdzielenie. Odwracam i jak to na lewej stronie przerabiam tak jak schodząc z drutu. Następny rząd mam w tej chwili przerobione 4 rzędy, a chciałabym zacząć robić przeplatanie warkocza. Warkocz będę teraz przerabiać. Jeden będzie skręcał się w prawo, a drugi będzie się skręcał w lewo. Na koniec złączą się na czubku kaptura, ale chcę, żeby mi się ładnie rozchodziły na boki. W tym celu przerabiam brzegowe i 2 lewe. Tradycyjnie, tak jak wcześniej,
przerabiam na prawo 5., 6., 7. i 8. oczko, wracam do pierwszego i przerabiam pierwsze, ściągam z drutu, drugie, ściągam z drutu, trzecie, ściągam z drutu i czwarte, ściągam całą resztę przerobionych. Dalej 2 lewe i oczka ryżu, zmiana oczek i dochodzę do drugiej strony, przerabiam 2 lewe i teraz będę przerabiać prawe oczka warkocza od góry, 5. od góry, 6., 7. i 8. Wracam do początku, przerzucając nitkę na tył i przerabiam teraz na prawo. Pierwsze, ściągam, drugie, trzecie i czwarte. I ściągam resztę przerobionych oczek. I przerabiam 3 lewe na końcu. W ten sposób tu mi się rozchodzą w tej chwili warkocze. Przerabiam dalej w taki sam sposób, jak robiłam poprzednio warkocze, zostawiając 8 rzędów pomiędzy splotami. A lewą stronę przerabiam tak, jak schodzi z drutu. W tym momencie zaczynam 4. motek włóczki przy przerabianiu kaptura. Przerabiam na wysokość 20 cm, zszywam kaptur od góry rantami, tak by warkocz schodził się. Jeżeli zostało mi dużo włóczki, to mogę zrobić jeszcze pompon na czubku kaptura i sznureczki, by mocować sweter o ogon. I to tyle na dzisiaj. Tradycyjnie zachęcam do subskrypcji, lajkowania i komentarzy, również by wspierać mój kanał. Jeżeli masz ochotę pochwalić się swoją pracą, zapraszam na moją grupę facebookową Kaka Handmade. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam po więcej.